Budzimy się kolejnego dnia. Dzisiaj w planach jakiś hiking. Zatem lecimy zaraz. Co zamówiliśmy? Hot dog zjedzony, zatem siły są. Zatem co będziemy dzisiaj robić? Jako że jesteśmy w Santiago i całe miasto jest obkrążone górami, to co można innego nie robić jak nie iść w góry? Więc hiking. Tak, to jest oficjalna wersja, a prawdziwa jest taka, że tu jest tak drogo, że musimy się czymś zająć dzisiaj. Żeby nie wydawać na mieście pieniędzy. A jak oceniasz hot doga z ulicy? Hot dog był tańszy niż piwo na mieście, a miał w sumie awokado, pomidory. Bardzo zaskakująco dobry hot dog, jak na to ile kosztował. I O, to to, co prawda. nam się zdarzyło zjeść wczoraj, więc chyba git. No jest git. A co to jest to? Wszędzie to widzę reklamy tego też w necie. Moto con Wesio. Nie wiem, nie słyszałem o tym. I serio, nawet na TikToku Tak? widziałem. To trzeba spróbować. Dobra, no to rozpoczynamy hiking. Zobaczymy. Totalnie jest wyjście na jakąś najbliższą górkę, która nazywa się Gran San Cristobal, czyli z tego co kojarzę, to taka dość tutaj popularna. I później pochodzić coś po tych górkach. A ile czasu? No to wyjdzie w trakcie. Żeby to nas ściągać, nie? Będę ściągać. Albo Ubera zamówimy, żeby wracać. Może tak być. A ci ludzie elegancko sobie widzę wbiegają pod tą górkę. No dopiero 5 minut hikingu. A już zaczyna się fajnie ukazywać panorama Santiago, więc obstawiamy, że jest to dość dobry pomysł. Jest to samo to, że jest sobota, godzina, nie wiem, 10, a widzę, że mnóstwo Chilijczyków po prostu zapieprza tutaj na hiking, więc moim zdaniem jest to taka aktywność dla nich na weekend. Lokalsi widzę tu idą, więc podążamy za nimi. No, nie jakiś gringos, nie w lewo. Dokładnie, gringos idą w lewo. Tutaj ludzie sobie elegancko trening robią. No to idziemy pomału, dopiero kilometr za nami. Trasa wygląda całkiem przyjemnie. 18 minut za nami. Jak się masz? Spoko, w sensie widoki bardzo ładne są ogólnie. I taki wniosek mam, że ludzie przyjeżdżają tutaj na turystycznie i uznają, że nie lubią gór, to w ogóle nie zobaczą ładnego Santiago, bo to co tutaj widzimy to jest kosmos, nie? A tu w międzyczasie widoczek na Santiago, który jest otoczony górami. Robi wrażenie. Robi wrażenie. Może korzystając z okazji, że teraz hajkujemy, możemy powiedzieć coś o naszych przemyśleniach po pierwszej dobie w Santiago. Więc ja, jeśli zacznę, to powiedziałbym, że jestem mocno zaskoczony. Znaczy od samego początku wiedziałem, że Chile to jest tak trochę wycięty kraj z Ameryki Południowej, że nie mają tej samej kultury, że słuchają innej muzyki i tak dalej, że zachowują się inaczej, troszkę też inaczej wyglądają. Więc to wiedziałem od samego początku, ale wiedziałem, że aż tak. I tak naprawdę o pierwszej dobie jestem w stanie powiedzieć, że jest tu mocno europejsko, albo nawet jeszcze bardziej europejsko niż w Europie. Tutaj może jakiś update'ik widoku po 25 minutach hikingu. To jest 100 metrów pokazuje jeszcze prosto. Tak? No ale wygląda, że już jesteśmy mniej więcej na szczycie. Czyli 30 minut tylko hikingu na tym głównym wzgórze. Nie wiem czy będzie widać, ale tam w tle jest ten budynek słynny w Chile. Spróbujemy zrobić zooma. Ale z tej strony widok jest taki średni. Skoro jesteśmy chyba tutaj i wszyscy to piją, to pasuje też to zrobić, nie? Mote de Huesillos. Trzeba to spróbować. Ale tu jeszcze widoczek zostawimy na Santiago. Wygląda mocno ciekawie, nie wiem co to jest, ale pytałem babci w ogóle, że to jest chileński.
Opowiedz nam, co kupiłeś. Przyszliśmy tutaj, założyliśmy, to wszyscy kleją. W sumie to już na mieście widzieliśmy, że to wszyscy piją. Ale nie wiadomo, co to w ogóle jest. Więc tak naprawdę idealne miejsce, żeby to spróbować, nie? Tak No więc... to test smaku prosimy od razu. taka herbata zimna. A co to jest na dole? Co w tym pływa? Nie wiem, to jest jakby jakaś kasza. No ciekawe, sprawdzę, czy spróbuję. Testuj teraz ty, napój chilijski. nazywa to? Napój chilijski? El mote con huesillas. Taka turbo słodka herbata. No, I jakiś owiec tu jest? o jest dokładnie. Kurwa, potem w języku krowy to dla mnie wszystko jest cudowne. O, chyba w końcu zbliżamy się do dobrego widoku na ten słynny budynek z Santiago. Wszędzie góry dookoła, wszędzie. O kurczę, ale ciekawe miejsce do robienia cardio. Klimat sztos, muzyka, rowerek. Ale sztos. Lekki hiking, dopiero mamy prawie 6 km zrobione, a już godzinę 30 idziemy. No tam jeszcze przerwa była z 20 minut, ale to w sumie nie było wliczone w ten czas, więc od 2 godzin sobie gdzieś tak hajkujemy delikatnie. Ale masa ludzi to jeździ na tych rowerach, więc naprawdę spoko miejsce do takiego typu sportu. W ogóle to mega szkoda, że widoczność rzeka jest, ponieważ tam w tle, gdzieś tam, no trochę widać, ale nie za bardzo, to są tak ładne góry. No jedna kamera na pewno tego nie odda, bo my to ledwo widzimy, to dopiero przez kamerę. Więc trzeba tutaj wrócić z lepszą widocznością. A tymczasem hajkujemy dalej, nie? Aczkolwiek chcielibyśmy znaleźć jakąś traskę, żeby tak bardziej poczuć góry, bo tu jest wszędzie na razie wszystko asfaltowane. I szukamy czegoś takiego i zaraz zobaczymy, czy to mi się uda. A tymczasem u góry jakiś samolocik, mały awionetka ciągnąca szybowiec. Dochodzimy na jakiś kolejny punkt widokowy. Idziemy teraz na jakieś stromsze podejście z widokiem w tle na Santiago cały czas. Jak tam? Ciekawie, ciekawie. Co to jest? Jak ktoś wie, niech napisze w komentarzu. Teraz idziemy gdzie dalej na wprost? Mi to w ogóle pokazuje, że tam gdzie są te maszty, nie? Na wprost, No. to tam docelowo idziemy. Najwyższy budynek w całej Ameryce Południowej, przed nami teraz cały czas, przy zejściu. Swoją drogą się zastanawiałem, że jakim cudem w takim Chile Santiago jest ten najwyższy budynek.
Raczej ma to sens, bo w jakim kraju mógł być? Ewentualnie Brazylii, bo jeszcze Brazylia jest taka w miarę rozwinięta, gdzieś São Paulo czy Rio. Aczkolwiek no nie przypominam sobie, żeby tam było coś takiego wysokiego. Więc Chile mają te miano tego kontynentu, najwyższy budynek w Ameryce Południowej. Co prawda ma ile? 300? 300. Równe 300 metrów, więc wcale to nie jest jakiś pogrom. Bo teraz Warszawa to najwyższy ma ponad 300, nie? Tylko wiesz, który jest Glica w Warszawie. Tak, to jest okej, ważne, no a nie? ten nie ma w ogóle ten iglicy. Jest po prostu sam w sobie wysoki. No, on nie ma żadnej iglicy. No to ten rzeczywiście jest wysoki, licząc tak. Zagubieni na szlaku. Mały update'ik sytuacji. Stwierdziliśmy, że słońce jest dość mocne z racji, że jest czyściutkie niebo. Godzina 12:30 to było pełne słońce, więc żeby trochę schować tego słońca, obniżymy się na chwilę. Może wrócimy do hotelu, zrobić jakiś pit stop, a później może się wróci pohajkować więcej, bo generalnie mieszkamy mega blisko tych gór, kwestia 20 minut. A wciąż nie możemy się zachwycić tym, ile tutaj jest ludzi na rowerach. Mega spoko. I najlepsze jest to, że to jest wszystko darmowe, nie ma żadnych bramek gwiazdowych, toalet na każdym miejscu, punkty do napełnienia wody, co chwilę jakieś miejsce, żeby odpocząć. Super, to mega na plus zdecydowanie. Dzień dobry, witamy po przerwie. Zregenerowaliśmy się po hikingu. To prawda dalej słońce świeci, bo jest godzina 15:16, a to dopiero zachód o 20:00. Ale no po prysznicu odpoczęliśmy 2 godziny, siły wróciły, zatem teraz kierujemy się w centrum. Zobaczymy, co tam na nas czeka. Tak więc widzimy się za chwilę. I może teraz jeszcze zdobycz po czasie pokażemy. A mam na myśli tą górę, gdzie wcześniej po których górach chodziliśmy. Tam na myśli te góry, tam Tam właśnie. byliśmy, nie? I to nawet jeszcze dalej, bo tam nie widać tego. Tak, tu i chodziliśmy tam i tego z dalszej części nie widać. W każdym razie przeszliśmy całe te pasmo i jeszcze tam kawałek dalej. A teraz lecimy w centrum, jakieś pół godzinki pieszo. Z racji, że tak grzeje mocno, trzeba zrobić jakiś przystanek. Nie sądzisz, Marcel? Słuchaj, ja to sądzę, ale jeszcze bardziej będę sądził, gdy dostaniemy już swojego browarka. To swoją drogą. Jeszcze coś musimy do jedzenia wziąć, pytanie co dostaniemy. No, Ale to nie tak. ten, język krowy, bo tego kurwa nie zniosę. W związku z tym, że nasze wyjście w górę było bardzo udane i nie piliśmy za dużo płynów, to musimy się nawodnić przed dalszą podróżą wieczorną naszą i w związku z tym stanęliśmy na piwko. Ale takie małe piwko, to nie będzie jakieś nie wiadomo ile byś chciał. Więc dziękuję za uwagę. Dość tej meteoryki, czas machnąć. Raport sytuacji, teraz człowiek o wiele bardziej fresh, więc można nagrywać z większą pewnością siebie. Raport sytuacji nie mogę. No tak, byliśmy, no nie raport sytuacji. No. tak, no właśnie wszedł Barbarek po drodze. Mnie obcinał Wenezuelczyk, a ciebie nie wiesz kto, ale chyba Nie, on był stamtąd. stamtąd, no bo pytałem tego, to mówisz tam pracuje 2 Wenezuelczyków, 2 Kolumbijczyków, to może ci Kolumbijczyk obcinał, bo nie jest tam jakiś gość w Chile. Do tego tematu nie doszliśmy, więc... No. Ale barber, przynajmniej narzekaliśmy, że tu drogo, ale barber nie był tak drogi, bo kosztował na polskie jakieś 58 zł, więc to jest bardzo dobra cena. No i Jak się- przynajmniej płacisz, to Tak. jest istotne. I oni ogarniają, bo Bez... niestety, albo stety te kraje latynoskie bardzo fajnie obcinają. Więc inna jakoś jest u nas, a inna jest w Hiszpanii czy w takich krajach tutaj Ameryki Południowej.
No, dokładnie. Więc tutaj bez słów powiedzmy zrobią lepiej niż ze słowami. No, to prawda, to prawda. No, to więc Pryzek jest Ciebie to w sumie nie było takie oczywiste, nie? Bo ty masz blond włosy. No właściwie go pytałem na samym początku, czy obcinał blond włosy, czy to dla niego nowe i mówi, że nie, że obcinał brązowe, blond i tak dalej, że ma dużo doświadczenia, ale on chyba, nie pytałem go w sumie ile lat, ale widać, że pracuje długo lat jako barber, mi gada, że tu mieszka w Chile od 4 lat, więc podejrzewam, że robi to całe życie, no bo co innego może robić. Bo ja chyba mam takie bardzo typowe włosy dla nich, nie? Trochę przykręcone, ciemne, więc... Strasznie dużo narzekaliśmy, że tam gdzie mieszkamy teraz, coś mało ludzi i tak dalej, nie ma życia, a dosłownie przeszliśmy to 30 minut do centrum i widzimy, że tutaj troszkę żywiej jest. W końcu odnaleźliśmy jakieś grupówki zaludnione, nie? Chodzi nie ma, ale tak są. Teraz piwko na rooftopie. Trochę pusto, ale wstawiam się, te ludzie powinni zaczną wychodzić dopiero około 9-10 w nocy, bo na razie jest cały czas grzeje. A tymczasem jest grupko. Dobre. Chciałem pokazać tutaj furę, jaką goś myje. Ale vibe niesamowity, nie? Mhm. Jeszcze czarny budynek z napisem tatu. Też jakby uważam, że to jest mega spójne. A tymczasem my się kierujemy do knajpy, której byliśmy pierwszy dzień, która była nam polecona. Eloyo. Jest to dość ciekawa ta knajpa, chyba taka najbardziej chilijska, jaka może być w tym regionie. Zaraz będziemy wchodzić, to nagramy kilka przebitek. Ale pytanie, czy mówiłeś najważniejsze, co jadłeś w tej knajpie? Nie, to zaraz sprawdzimy. Może teraz zamówimy za pewnością coś innego. Teraz jaja byka, jakiś mamy język. Jaja byka, no język trochę był to teraz pełno jaja byka, zobaczmy. Myślisz, że popularna? No to wygląda też miarę spoko, ale oczywiście jesteśmy wierni Eloyowi, który nie było nie? To było tutaj chyba, nie? Tak, to było tutaj. Ostatnie słowo przed wejściem? Żeby nie załamać tego. No, ja vi las opiniones de como... Es muy común en Chile, ¿no? Y vamos a ver. osób też teraz. Będzie to byliśmy od 13 i będzie pełno. Co kupiłeś? No to co wczoraj zamówiliśmy piwko, ale dzisiaj jeśli chodzi o zamknięcie trochę bezpiecznie. Wzięliśmy sobie jakieś kanapki typowe stąd. Tak naprawdę to nawet nie wiem dokładnie co przyjdzie z jakim mięsem, ale na zdjęciu wyglądało spoko.
Na pewno co mówiliśmy, to zabraliśmy uzupełnienie italiano, czyli to jest taka, to co my dzisiaj w hot dogach, czyli to jest awokado z takimi pomidorkami i majonez zmieszane, więc generalnie te uzupełnienie bardzo lubię, ale za chwilę okaże się, jak przyjdzie, co to dokładnie jest. Tak naprawdę wracając do tematu fryzury, to ja powiedziałem temu Wenezuelszakowi, że po prostu chcę fryzurę Chilijską chyba poprawnie. Tak, chcę fryzurę chilijską i w sumie to dogadaliśmy się, że tylko tak, to już wiedział co robić. Ale tak jak mówili wcześniej, tutaj generalnie trendy fryzur przychodzą zawsze do Ameryki Łacińskiej. Idzie to do Hiszpanii, później do Włoch i tam po kilku latach przychodzi do Polski. To musi zaprezentować jeszcze tą fryzurę. Dlatego na pewno jak obcinacie to tutaj. Jest zajebiście. Kreseczka się dźwa. Śmieszny napis teraz tutaj odkryłem na beczce, a mianowicie pisze tak, że 99% skarpetek nie mają pary i nie chodzą płacząc. Mięsko. Jak oceniasz kanapeczkę? Jedź. A jak ten sos? Jest taki ostry, że aż usta mnie bolą. Nie no, zajebiste. To jest taka jakby, nie wiem jak to nazwać, ciabata, kajzerka, ale wypełnienie jest na niesamowitym poziomie w sumie, nie? Takim, jakość tych składników jest No, nieporównywana. awokado, pomidor, mięsko.